W dzisiejszym materiale wideo przedstawię Wam i zaprezentuję 5-osiową maszynę do natrysku farby. Na samym początku, żeby nie było dodatkowych pytań, bo często one się pojawiają pod naszymi filmami. Pamiętajcie o tym, że jest to maszyna zgodna z projektem klienta i wytycznymi klienta. Takie klient miał założenia, przekazał nam je i stworzyliśmy tę konstrukcję specjalnie na jego życzenie. Tak więc niektóre tutaj mankamenty, parametry, które będą się pojawiały, wynikają z tego, jakie były uzgodnienia między nami a naszym klientem. A teraz przejdźmy sobie do obejrzenia całej maszyny. Wspomnę również tutaj na samym wstępie, że ta maszyna jutro wyjeżdża i standardowo, tak jak ja zawsze mam na naszych filmach, kiedy chcę Wam coś zaprezentować, mam bardzo mało czasu, dlatego że tutaj chłopaki już kończą ostatnie elementy podłączać do niej, tak żeby ta maszyna mogła jutro wyjechać tak naprawdę do tego klienta. No a ja wykorzystuję tą lukę w czasie, gdzie będę starał Wam się opowiedzieć jak najwięcej o tej konstrukcji, ale tym samym, no jak widzicie, nadal nie ma tutaj jakiegoś super porządku, to nie jest przygotowana prezentacja, że tak powiem, marketingowa, żeby było super czysto, więc to mi musicie wybaczyć. Na samym początku przyjrzyjmy się całej konstrukcji. Jak widzicie, cała konstrukcja zbudowana jest z profili aluminiowych. Są to profile aluminiowe konstrukcyjne, profile 30×30, 40×40, 40×80 i profile systemu Faust, te, które tutaj widzicie, czyli m.in. profile Cebim. Konstrukcja zgodnie z życzeniem klienta została zabudowana tworzywem sztucznym, tutaj to widzicie z boku. Dzięki temu, że korzystamy z profili aluminiowych, bardzo łatwo jest zainstalować właśnie taką ściankę boczną. Nie zrywaliśmy folii na życzenie klienta. Tak samo tutaj, kiedy widzicie drzwiczki, mamy pleksę, tak samo ta folia nie została zerwana. Klient sobie życzył, żeby w miarę możliwości jej nie usuwać, że on to sobie zrobi na miejscu. Ponieważ to już wiem, że wiele osób, kiedy oglądało nasze krótkie filmy, na przykład na TikToku czy gdzieś tam na YouTubie, zwracało uwagę na temat systemu odpylania, odprowadzania farby i oparów. Tutaj klient zdecydował, że ta cała konstrukcja będzie jeszcze zamknięta w osobnym pomieszczeniu, który będzie miał specjalnie dostosowany system wentylacji, a dodatkowo tutaj w tych górnych częściach również będą zainstalowane specjalne wentylatory, ale to wszystko już leży po stronie klienta i to klient zdecydował, że chce, aby w taki sposób zostało to zrobione. Za chwilę sobie omówimy tutaj tą powierzchnię, którą widzicie, ale również zwrócę uwagę na to, że w dolnej części tej maszyny pod spodem będzie coś na wzór leja, takiej wanny, do której będzie ta cała farba miała ściekać. I to również klient sobie zażyczył, żeby było zrobione w ten sposób, tak samo jak i te stoły. Za chwilę, jak już mówiłem, powiem Wam, do czego one są. To wszystko gdzieś tam klient będzie sobie już sam organizował, bo wiem, że on jeszcze jakiś tam system wentylacji również będzie i odprowadzania tej farby, tych ścieków będzie miał wbudowany w samą posadzkę. Cała konstrukcja została zaprojektowana i zbudowana u nas pod Wrocławiem w firmie Faust Polska. Tak więc jeśli ktoś z Was będzie potrzebował bardzo podobną maszynę, no to oczywiście możemy taką zbudować i dostosować ją do Waszych potrzeb. Klient zażyczył sobie, aby od czoła, tak samo na samym końcu, były drzwi harmonikowe w ten sposób otwierane, tak aby łatwo mógł wkładać i wyciągać sobie detal, który będzie umieszczony właśnie na tych kratach. Tutaj z boku, nie wiem czy będę miał jak Wam pokazać, tak, powstaje bardzo podobna dodatkowa konstrukcja, która też będzie zabudowaną ścianką, dlatego że to będzie taki system połączony. Powiem Wam teraz kilka słów o tej właśnie kracie, którą tutaj widzicie, jako że już do niej nawiązałem w naszym materiale wideo. Na tej kracie będzie ułożony detal. Ten detal mniej więcej będzie wielkości tych kartek, które tutaj widzicie, tych kartonów, i oczywiście tych kartonów będzie dużo więcej, tego detalu tutaj będzie dużo więcej. Jak widzicie, cała krata umieszczona jest na rolkach, a te rolki leżą na profilu aluminiowym, tak samo z prawej, jak i z lewej strony. Tutaj mamy coś na wzór zderzaka i cała ta krata, ona jest jedna wielka połączona, będzie wyjeżdżała sobie z drugiej strony, wjeżdżała na kolejne stanowisko, gdzie właśnie te detale będą wyciągane. Nie mogę Wam niestety powiedzieć, co to są za detale, jednak no, załóżcie sobie, że są to jakieś detale wykonane z tworzywa sztucznego. Tutaj ten zderzak docelowo później również będzie zdemontowany, dlatego że wiemy, że klient będzie miał osobną komorę, w której będzie
utwardzał tak naprawdę tę farbę. Tak więc to będzie, tak jak już Wam powiedziałem, cały system. No i dzięki temu, że to jest wszystko osadzone na rolkach, możemy sobie tę kratę całą przesuwać. My owszem proponowaliśmy klientowi trochę inne rozwiązanie, jednak on stwierdził, że to jest dla niego najbardziej optymalne rozwiązanie i chce, aby w ten sposób było to zrobione, a dodatkowo dzięki temu, że mamy tutaj otwory między tymi kratami, to również ta farba będzie ściekała właśnie do leja, o którym Wam wspomniałem, który będzie tutaj, w który będzie doposażona ta maszyna. Pole robocze tej jednostki to jest 3 metry długości na 1,5 metra szerokości i około 35 cm mamy możliwość opuszczenia i podnoszenia całej belki osi Z. Urządzenie jest wyposażone, jak widzicie, w silniki krokowe z encoderami. Tutaj przejdźmy sobie może właśnie teraz do tematu napędu. Mamy tutaj silnik jeden krokowy z encoderem, napęd osi Y, jak widzicie, mamy na pasku zębatym i bardzo podobnie ma miejsce sytuacja w przypadku osi X. W przypadku osi Z, przejdę sobie z drugiej strony, żebyście to zobaczyli. W przypadku osi Z, ta Z-ka działa za pośrednictwem napędu na śrubie Acme i u góry również znajduje się silnik, tym razem silnik już bez encodera, który widzicie tutaj. Czekajcie, musiałem wejść na krzesełko, żeby móc Wam pokazać. Tutaj mamy klasyczny silnik NEMA 23. Te silniki również to są silniki NEMA 23, tylko tak jak wspomniałem z encoderem. Tak więc silniki z encoderem mamy na osi Y i mamy na osi X. Na Z zwykły silnik. Tak samo w przypadku osi A i B. Jak widzicie tutaj mamy silnik NEMA 23 dla osi A dla osi B mamy silnik NEMA 17, aczkolwiek do tych dwóch obrotowych osi przejdziemy sobie później. Wracając jednak do osi Y, zwróćcie uwagę, że tutaj ta cała brama osi XZ jest tak naprawdę zainstalowana na płycie aluminiowej, a ta płyta aluminiowa przymocowana jest do szyny Highwind za pośrednictwem wózków. Niestety nie mam za bardzo Wam jak ich teraz pokazać, ale tam znajdują się dwa wózki, czyli z lewej strony dwa wózki, z prawej strony dwa wózki. Mamy tutaj szynę Highwind z lewej strony, jak i szynę Highwind z prawej strony. W przypadku osi X zwróćcie uwagę, że mamy tutaj klasyczne rolki systemu V-Slot, bo tutaj mamy profil C-Beam, rolki są umieszczone wewnętrznie w kanale profilu C-Beam, dzięki czemu może się poruszać nasz cały wózek właśnie w osi X wzdłuż profilu aluminiowego. I ten system nie będę jakoś mocniej omawiał, dlatego że znacie go z większości ploterów czy frezarek, które oferujemy w naszym sklepie internetowym. W przypadku osi Z mamy tutaj zainstalowane szyny MGN-15 i wózki MGN-15. Tutaj widzicie, są po 4 wózki, właściwie 4 wózki zainstalowane na tą Z-kę, dzięki czemu ta oś jest naprawdę bardzo sztywna. No i brama, jak widzicie, ona się, mimo że ją szarpie, tego pewnie nie widać dobrze na materiale wideo, jest naprawdę bardzo mocno usztywniona. Krótkie dwa słowa na razie o samej elektronice. Tutaj z lewej strony widzicie dwie skrzynki. W jednej ze skrzynek znajduje się system sterowania pneumatyką, a w tej skrzynce znajduje się sterownik oraz drivery do silników, między innymi drivery do silników krokowych z encoderem i bez encodera, i to mamy tutaj z lewej strony naszego urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w sterownik, który korzysta z GRBL-a, tak więc osoby, które pracują z drukarkami 3D, mają na przykład plotery CNC czy frezarki CNC oparte o system GRBL, zapewne dobrze wiedzą, o czym mówię, z tym, że jest to GRBL, który umożliwia nam sterowanie właśnie 5 osiami. Tutaj wykorzystaliśmy nasz sterownik, o którym już Wam wspominałem w poprzednich materiałach wideo, bo on umożliwia nam właśnie sterowanie nie tylko 3-4 osiami, ale dorzucenie 5 osi, która była w tym przypadku potrzebna. Urządzenie oczywiście jest wyposażone w wyłączniki krańcowe, w czujniki krańcowe. Tutaj mamy jeden czujnik, drugi czujnik, to jest czujnik tak naprawdę dla osi Y, tutaj mamy czujnik dla osi X, czujnik dla osi X. Tutaj mamy czujnik zainstalowany dla osi Z. Mamy również tutaj dwa czujniki dla osi A i B.
Do budowy tego urządzenia wykorzystaliśmy wiele różnych systemów, z którymi mamy na co dzień do czynienia, bo mamy tutaj, już Wam wspomniałem, profile aluminiowe konstrukcyjne, które znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Macie tutaj profile aluminiowe systemu Fausto, czyli m.in. profile CEBIM. Znajdują się tutaj również elementy systemu GoBuilda, to są systemy, które tutaj widzicie. Mamy również tutaj elementy systemu Stepper Online, tak więc ta maszyna jest połączeniem naprawdę wielu różnych systemów, które naprawdę fajnie z sobą współpracują. Pistolet, który tutaj widzicie, jest to pistolet, który dostarczył nam również klient. Jest to pistolet WA101, jak dobrze pamiętam. Jak widzicie, mamy tutaj dwa przyłącza. Jedno przyłącze służy do doprowadzenia farby, a tutaj są dwa przyłącza do doprowadzenia powietrza. Oczywiście te powietrze jest sterowane za pomocą elektrozaworów w skrzynce, którą już Wam pokazywałem. Do jednego węża powietrze jest dołączane cały czas, musi być przyłączone, a drugie tak naprawdę służy do uruchomienia pistoletu. Czyli tak naprawdę tu podajemy powietrze na stałe, a tutaj w momencie, kiedy podamy powietrze, następuje natrysk, tak więc służy jak uruchomienie spustu. Pistolet można dopasować do wymagań danego procesu. Tak jak wspomniałem, no tutaj klient zdecydował się na jakiś najprostszy na razie pistolet. Jeżeli będzie miał taką potrzebę, no to może go sobie zdemontować, bo jak widzicie, mamy tutaj wałek. Ten wałek jest również wymienny, jeśli będzie taka potrzeba, na którym możecie zainstalować sobie dowolny inny pistolet albo możecie dorobić sobie swoje mocowanie. Jak widzicie, skoro już jesteśmy przy tej osi, wyłączyłem zasilanie, abym mógł poruszać tymi osiami, skoro już przy nich jesteśmy. W przypadku osi B mamy ruch tego wałka prawie 360 stopni, prawie dlatego, że tutaj kiedy on, jakby widzicie, to jest taka śruba i w momencie, kiedy czujnik go wykryje, no to oczywiście to nie jest w 100% 360 stopni. My jak sprawdzaliśmy, to jest około 345 stopni możliwość obrócenia tym pistoletem. Tutaj Wam wspomnę, że największym wyzwaniem mimo wszystko są te właśnie przewody, które no stanowią pewien opór podczas pracy tego pistoletu, no i nie chcemy, aby one się nam plątały. Czekajcie, będę mógł teraz przesunąć całą ośkę. Dodatkowo, jak widzicie, mamy tutaj również oś A, która umożliwia nam obracanie tym pistoletem też prawie o 360 stopni, jednak myśmy to ograniczyli do takiego ruchu, jak teraz widzicie, bo znów wracamy do tematu plączących się niestety przewodów, no ale na chwilę obecną no nie znaleźliśmy lepszego rozwiązania, żeby to zrobić. Tak więc tutaj jest taki skrajny punkt, widzicie, to jest krańcówka, śruba, która wyłapuje punkt zerowy, no i tutaj ta ośka może się obrócić w tym kierunku, no mamy... Zobaczcie, no znowu prawie te 345 stopni. Tylko że mamy to ograniczenie, że jakby nie możemy się w kółko obracać cały czas tą osią, no bo dojdzie do zaplątania przewodów. Do sterowania maszyną możemy wykorzystać oprogramowanie OpenBuilds Control, na przykład dlatego, że umożliwia nam ono sterowanie 4 osiami. Jak widzicie, mamy tutaj X, Y, Z i A. Jednak jeżeli podamy mu normalnie komendy, czy wklepiemy mu G-kod, gdzie będziemy mieli ruchy również dla osi B, no to ta czynność będzie normalnie wykonywana. Alternatywą, ja niestety na tym laptopie tego nie mam, jest CNCJS, gdzie umożliwia nam, i to jest tak samo darmowy program, który umożliwia nam również sterowanie za pomocą strzałek, na przykład osią A i B. Tak więc jest to trochę lepsze rozwiązanie niż OpenBuilds Control, jednak tutaj klient zdecydował się, że będzie chciał głównie pracować na OpenBuilds Control. Wystarczy w przypadku na przykład CNCJS tylko i wyłącznie uruchomić sobie CNCJS i możecie sterować tym urządzeniem właśnie za pomocą innego oprogramowania i nic w softie nie trzeba robić. Za chwilę sobie maszynę uruchomimy, jednak zapewne wiele osób interesuje maksymalna prędkość ruchu tych osi. Ja Wam powiem uczciwie, że ustawiłem ją maksymalnie na 70 metrów na minutę, no i powyżej tej prędkości niestety, ale silniki zaczynały już gubić kroki, encodery komunikowały błąd, więc 60, powiedziałbym 60 metrów na minutę to jest taka górna granica, a na chwilę obecną ta maszyna jest ustawiona na około 30 metrów na minutę. Oczywiście tą prędkość będzie musiał sobie dopasować klient do tego detalu, który będzie natryskiwany, do farby, którą będzie stosował. No my nie jesteśmy specjalistami akurat od farby, no i tutaj klient bierze na siebie tę odpowiedzialność i dopasowanie tych parametrów pracy tak, aby ten natrysk był najbardziej
optymalny. Wrócę jeszcze na moment tutaj do osi A i B, bo zapewne wiele osób będzie o to pytało. Tak, mamy tutaj zastosowane przekładnie planetarne po to, aby wzmocnić tak naprawdę te silniki. One mają przełożenie 10:1, tak więc mamy zarówno dla silnika NEMA 17 przekładnię planetarną, jak i dla silnika NEMA 23 również zainstalowaną przekładnię planetarną. Tutaj ten NEMA 23 odpowiada za oś A, no a za oś B odpowiada silnik NEMA 17 również z przekładnią planetarną. Przejdę teraz do zaprezentowania Wam działania każdej z tych osi, bo myślę, że to wiele osób również interesuje. Aby sterować urządzeniem, musimy podłączyć przewód USB, tutaj go macie, do naszego laptopa, uruchomić na przykład oprogramowanie OpenBlitz Control, połączyć się ze sterownikiem i od tego momentu możemy sterować naszą maszyną. Podłączony, jeszcze nie wykonywałem funkcji Home, ale opuścimy sobie oś Z na samym początku, żebyście lepiej to mogli zobaczyć. W przypadku osi Z, tutaj muszę zwrócić uwagę, że maksymalna prędkość wynosi 4000 mm na minutę, jest ustawiona na stałe na 3500 mm na minutę, to znaczy stała maksymalna prędkość, bo oczywiście tą prędkość opuszczenia i podnoszenia w zakresie od 0 do 3,5 metra możecie sobie regulować za pomocą G-kodu. Podsunę sobie maszynę jeszcze trochę bliżej, tak jak widzicie tutaj mamy w osi Y, ona do nas podjechała. No i zwróćcie uwagę, teraz będę obracał na samym początku osią A, krańcówka ją złapała, czekajcie, odwrócę, ok, zrobię, żebyśmy mogli trochę to wolniej zrobić. No i jak widzicie, obracamy sobie w tym momencie, obrócę sobie ją jeszcze trochę teraz, żebyście mogli zobaczyć również ruch osi B, powiedzmy 10, B minus 10, B minus 100. Teraz krańcówka złapała, jak widzicie, tutaj naszą oś B, tak więc muszę ją odblokować. Tak więc mogliście zobaczyć teraz zarówno ruch osi A i B, zresztą zrobię Wam taki szybki może jakiś kod. W przypadku klasycznych frezarek posiada funkcję home'owania, to znaczy dojechania do swoich wyłączników krańcowych. My przygotowaliśmy klientowi taki specjalny homing dla 5 osi. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście taki homing jest wolniejszy, tak żeby nie doszło do uszkodzenia żadnej osi. Więc teraz na samym początku dojeżdża sobie oś Z do krańcówki. Następnie dojedzie oś Y i X, a na samym końcu zostanie ustawiona oś A i B. I jak widzicie, maszyna jest teraz ustawiona w taki sposób, aby mogła rozpocząć pracę zgodnie z tym, czego klient oczekuje od tego urządzenia. Wam jej działanie, będzie ona jeździła sobie w swoje punkty krańcowe w osi X, Y i Z, tak abyście mogli zobaczyć sobie jej aktualnie ustawioną maksymalną prędkość, którą zostawiamy dla klienta. I tak jak wspomniałem, tą prędkość oczywiście można jeszcze sobie trochę zwiększyć. Aktualnie ustawiona ona na 40 metrów na minutę, a jak wspominałem, możecie ją zwiększyć do około 60 metrów na minutę. Puszczam program i zobaczcie sami. Teraz jeszcze mamy w osi Z opuszczanie i podnoszenie w osi Z. Oczywiście w tym samym czasie może również się poruszać oś A i B. Jednak no, piszę ten kod teraz na potrzeby tej prezentacji, że tak powiem, z ręki, tak więc już nie ustalałem wszystkiego konkretnie. Może za chwilę Wam jeszcze dopiszę kilka linijek i pokażę. Tych kilka linijek i pokażę Wam teraz jeszcze z pracą osi A i B.
Tak więc jak widzieliście teraz na filmie, od razu pracowały nam wszystkie tak naprawdę, wszystkie 5 osi, bo mieliśmy ruch osi X, Y, Z, A i B. Poszczególne etapy budowy tej maszyny mogliście oglądać na naszych social mediach, czy to jako shortsy na YouTubie, czy też krótkie filmy na TikToku. I często tam pojawiały się różne pytania i wasze uwagi, na które w tym momencie postaram się odpowiedzieć. Pierwszym pytaniem, które bardzo często się pojawiało, to pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób jest generowany G-code i czy mamy jakiś program do generowania G-code'u dla tego urządzenia. Mimo tego, że przeszukaliśmy naprawdę wiele stron internetowych i szukaliśmy programu, który mógłby spełniać te oczekiwania, niestety nie udało nam się znaleźć gotowego programu, który umożliwiłby wygenerowanie G-kodu dla tej maszyny. To znaczy stworzenia takiego kodu, który w odpowiedni sposób dla danego procesu będzie generował kod, który później klient będzie mógł sobie łatwo wykorzystać. Tak więc doszliśmy do wniosku, że niestety na razie, na chwilę obecną, najprostszym sposobem będzie pisanie tego kodu z ręki. Osoby, które potrafią pisać G-code, które znają strukturę G-codu, myślę, że nie powinny mieć większego problemu, aby sobie z tym poradzić, dlatego że musimy wypisać osobną komendę dla każdej z osi, czyli dla osi Y, X, A, B czy Z. No i w ten sposób my generowaliśmy kody dla naszego klienta. Klient przy okazji, że był u nas, również dowiedział się, w jaki sposób to robić. No i okazało się, że mimo tego, że jest osobą niedoświadczoną, spokojnie poradził sobie z napisaniem takiego prostego kodu. Oczywiście im bardziej byśmy chcieli mieć skomplikowany kod, zakładam na przykład malować obiekty, które są w pewien sposób krzywe, trzeba by było regulować w osi Z, będzie to dużo bardziej skomplikowane, jednak nie wykluczam, że większość z Was jest w stanie sobie z tym poradzić. My również myślimy o tym, aby stworzyć taki program do generowania tego G-kodu, jednak jest tak dużo czynników, że niestety na chwilę obecną jeszcze ten program nie powstał, ale kto wie, może w przyszłości i do tego etapu dojdziemy. Który często się pojawiał, a nawet czasem to były wręcz opinie, które pojawiały się podczas filmów tych krótkich, gdzie pokazywałem Wam poszczególne etapy budowy tej maszyny. Komentarze te dotyczyły tego, że ta maszyna po jakimś czasie przestanie, po krótkim czasie tak naprawdę przestanie funkcjonować, dlatego że się zapyli, farba osiądzie na profilach i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj chciałbym powiedzieć przede wszystkim to, że tu klient, tak jak już wspomniałem na początku tego materiału wideo, zadba sam o odpowiednie odprowadzanie tak naprawdę wszystkich oparów, farby i tak dalej z tej wnęki, z tej maszyny. Po drugie, tutaj widzicie jeszcze otwarte tak naprawdę paski. Ja kazałem chłopakom to zostawić, żebym mógł Wam pokazać, jak jest realizowany napęd, aczkolwiek tutaj będzie zainstalowana harmonijka, taka, która osłoni nam zarówno wózek, jak i ten pasek. Od kiedy zbudowałem pierwszą maszynę, która natryskiwała farbę, a było to jakieś 3-4 lata temu, jak nie dalej, znajdziecie na pewno taki film na naszym kanale YouTube, to zbudowaliśmy bardzo podobnych konstrukcji jak tamta moja pierwsza, około 10, może 15. I były to konstrukcje zazwyczaj mniejsze, bardzo proste. Ja nie nagrywałem na temat tamtych konstrukcji filmów. Tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo dużą już maszyną 5-osiową, więc warto, myślę, na ten temat coś Wam nagrać. No ale wracając do tamtych konstrukcji. Tamte konstrukcje były zbudowane w 100% w oparciu o system Faustlot, tak więc były rolki zainstalowane klasyczne, Extreme Solid albo te zwykłe rolki systemu Faustlot i powiem Wam, nigdy żaden klient nie zgłosił mi, że coś się stało w wyniku tego, że się osadzała farba. Owszem, taką maszynę trzeba przeczyścić, zadbać o nią, ale na te wszystkie maszyny, które do tej pory zbudowałem, jeszcze ani razu nie miałem sygnału od klienta, że rolki i system Faustlot do tego się nie nadaje. I mam nadzieję, że podobnie będzie w tym przypadku. Tutaj, jak już wspominałem, zdecydowaliśmy się na wózki jeszcze high-winowe. Tam te wszystkie maszyny były na rolkach, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, będziemy tutaj mieli harmonijkę, będzie to wszystko osłonięte, tak więc tutaj jakieś czynniki zewnętrzne powinny mieć również mniejszy wpływ na te komponenty. Oczywiście ja nie wykluczam, że coś się po jakimś czasie stanie, jednak w oparciu o nasze doświadczenia wcześniejsze z prostszymi maszynami takie sytuacje nie miały miejsca. Ciekawostki również Wam powiem, że jako, że to jest prototyp i zbudowaliśmy tę maszynę pod zlecenie klienta i pod jego oczekiwania, to docelowo ten klient, jeśli ta maszyna będzie się sprawdzała u niego przez około pół roku, tak sobie wstępnie ustaliliśmy, no to będzie nabywał kolejnych
kilka takich sztuk. Jeżeli do tego dojdzie, dam wam znać, jeśli chcecie, jeżeli pojawią się jakieś problemy, na pewno wam o tym wspomnę, bo nie chcemy nigdy przekłamywać rzeczywistości. Jeżeli jest z czymś problem, gdzieś się ten problem pojawia, tak zawsze na naszych prezentacjach maszyn, podczas rozmowy z nami, możecie się dowiedzieć zarówno o plusach, jak i minusach danego rozwiązania. Komentarz, który często się pojawiał, dotyczył tego, że można było rozwiązać natrysk, czy mocowanie, czy w ogóle cały system w jakiś inny sposób. Owszem, rozwiązań jest bardzo dużo. Tutaj były uwagi do tego, jak powinien pracować pistolet, że lepszy byłby stół, ruchomy stół, gdzie ten detal tak naprawdę będzie przyjeżdżał. Pamiętajcie jednak o tym, że każdy detal i każdy klient ma swoje wytyczne i potrzeby. Jeżeli będziemy mieli klienta, który będzie chciał, aby pistolety były na sztywno zainstalowane na przykład, w kilku miejscach, bo tak się często robi, a żeby platforma się poruszała, na której będzie ułożony detal, jesteśmy w stanie taką maszynę zrobić. W tym przypadku klient ma takie potrzeby, że będzie sobie ten swój detal, który ma taką formę, raz chciał malować po powierzchni, raz będzie chciał malować tylko i wyłącznie kontury, a innym razem jeszcze w inny sposób, dlatego zdecydował się właśnie na takie rozwiązanie. Zawsze musimy budować maszynę i staramy się budować maszynę tak, aby spełniała klienta oczekiwania, więc w moim odczuciu nie zawsze błąd, który wy na przykład widzicie albo macie jakieś uwagi, jest rzeczywiście błędem, bo jeżeli ktoś tego oczekuje i klient był tutaj u nas, omawialiśmy ten temat, szukaliśmy różnych rozwiązań, proponowaliśmy różne rozwiązania i to rozwiązanie wybrał jako to, którego najbardziej interesuje, to takie rozwiązanie zostanie mu dostarczone. Chłopaki muszą wrócić do zakończenia budowy tego urządzenia. Ja w tym momencie będę się z wami żegnał. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Będę wdzięczny wam za łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce.